Zaczyna się zespół stresu przedwyjazdowego, tak to u siebie określam. Zawsze jest takie prawdopodobieństwo, że czegoś zapomnę, coś zostawię, czegoś nie zabiorę, a z kolei zabiorę coś, co mi jest zupełnie niepotrzebne i zbędne. Ale tak to już jest. Tak to już jest. No, chyba żebyśmy prowadzili jakąś listę z cennymi rzeczami, które powinniśmy zabrać, albo byli na tyle przewidywalni, że trzeba coś, co później się okazuje, że wcale nie trzeba. No, ale zabieramy dużo ubrań na wymianę, a że jest lato, to zajmują mniej miejsca. Fajnie. Pościel oczywiście, no i spożywkę. No, zawsze coś ciekawego. Jeżeli chodzi o spożywkę, to z reguły są to takie produkty, których nie mogę dostać nigdzie za granicą, a które zwyczajnie lubię. A przede wszystkim kabanosy. No przepadam po prostu za nimi. A tak to jakieś białe sery, jogurty, lubię z owoców leśnych, jakiś kefir, maślankę. Takie rzeczy, no w zależności jeszcze co nas tam najdzie. Kiedyś kupowałem dużo słodyczy na wyjazdy, ale musiałem odstawić ze względu na to, że kurde zaczął mi się robić, że tak powiem, brzuszek. Ale to też ma swój inny powód. Odstawiłem papierosy i no niestety wzmógł mi się po tym strasznie apetyt. Apetyt dosłownie nie do pohamowania. Na ten apetyt to najlepszym lekarstwem, rozwiązaniem jest rowerek. Staram się jak najwięcej, jak najczęściej, a no zadowolony jestem, że po prostu mogę sobie pojeździć trochę ruchu, nie tylko miasto, ale i gdzieś po parkach. A nie ukrywam, że próbowałem też zimą, wcale źle nie jest. A po ruszeniu z kolei w trasę, gdy jeszcze wszystko nie leży tam, gdzie powinno, no to potrzebujemy praktycznie dzień, 2 dni, czasami 3 dni, żeby po prostu wszystko się unormowało i żebyśmy po prostu nabrali takiego rytmu. Dobra, ale wróćmy do tematu nawigacji. Tak jak wcześniej wspomniałem, jeżdżę na 2 nawigacjach. Jedna to jest tablet, drugi to jest na Windzie C. Dlaczego na Windzie C? No z tego względu, że jeżdżę tam na skórce Tomasofta bodajże 153 albo 155. Ta dymka Tomsofta, bo tak to należy określać, jest bardzo skomplikowana, ale z kolei bardzo dużo daje w zamian. Można to sprawdzić na przykład na Hiszpanii, gdzie serwisy są daleko odsunięte od autostrady i każda zwykła nawigacja tych serwisów nie widzi, albo bynajmniej większość z nich. A z kolei w ustawieniach Tomsofta jest takie ustawienie jak widok satelitarny albo do 30 km z boku trasy, co powoduje, że wszelkiego rodzaju tankowanie czy parkingi, serwis ogólnie jest w tej mapie zwyczajnie dostępny. Widać go. To się bardzo przydaje. No a Android. Jeździłem wcześniej na Androidzie, bodajże tam była 7. W każdym razie była to lenówka 7-calowa i miałem tam starszą wersję Aigo z takim interfejsem identycznym jak jest w Beckerze, bo Aigo wykupiło kiedyś, że tak powiem, interfejs od Beckera. I z tą nawigacją to była taka bardzo prosta, intuicyjna i bardzo szybka, bardzo szybko przeliczała trasę. To było po prostu super. No niestety tablet dostał 2 razy trochę słońca, reanimowałem baterię, spuszczałem z niej trochę wodoru, co było dosyć ciekawe, bo latały ogniki. No ale nawigacja już się zwyczajnie po prostu wysłużyła, trzeba było nabyć zwyczajnie nową. No i okazuje się, że na nowej nawigacji, gdzie jest tam Android 10, 11 czy 13 któryś tam, okazuje się, że te starsze wersje nie chodzą. Że jedyną, które mogę tam wrzucić jest wersją Pongo. No wygląda to super. Świetnie wygląda, fajnie robi się screeny, żeby wrzucić na Face'a, gdzie jedziesz i tak dalej, no wygląda to kozacko. No ale co z tego, jeżeli ja nie mogę zwyczajnie zrobić sobie widoku w trakcie pracy, podejrzeć wzdłuż mojej trasy parkingów,
bądź sklepów, bądź serwisów, co robiłem po prostu wcześniej bardzo intuicyjnie. Teraz z tym zwyczajnie mam problem. Owszem, w rzucie takim z góry możemy to zrobić, ale no zaczynają się ograniczenia. No chyba że jeszcze nie na tyle opanowałem Pongo, żeby uzyskać to, czego zwyczajnie oczekuję. A jeszcze wracając do nawigacji na Windzie C. Dlaczego wszyscy uciekliśmy z Windy C? No z tego względu, że jak zaczynaliśmy zabawę z transportem, to nasze AIGO ważyło 3,2 giga, 3,6 giga, całe AIGO. A w tej chwili moje AIGO na Windzie C waży 8,688 giga. Jest to bardzo dużo i zwyczajnie urządzenie z Windows C, w którą wgrywamy po prostu na kartę pamięci mapę, wrzucamy do odpalenia, nie radzi sobie z tym, bo ma tylko 256 RAMu. No ale przeskoczyłem ten temat, bo znalazłem w tej chwili nawigację 7-calową na uchwycie magnetycznym, tak jak TomTom, który ma 512 RAM. No nie wczytuje tak bardzo szybko, ale jest ok. Da się z tym zwyczajnie już, że tak powiem, satysfakcjonująco pracować. No i ten uchwyt magnetyczny, rewelacja moim zdaniem. No nie jeździłem na TomTomie, ale gdybym miał się zdecydować, to na TomToma eksperta, tego dużego. No dobra, tyle o nawigacjach. Dlaczego mnie nie widać? No ale dlatego, że nie ma czym mnie jeszcze nagrać. Na razie zmierzałem w kierunku sprzętu, żebym mógł po prostu nagrywać trasę. Tu, gdzie przyjeżdżam, jakieś górki, nie górki, pagórki, miasteczka i tak dalej. Na razie skupiłem się zwyczajnie na tym. A, jeszcze jedno, jakbyście mieli problem z nawigacją, to wygooglajcie na Facebooku Tomasza Krecika albo Ernsta Patryka. Każdy ma jakieś hobby, a oni mają hobby na punkcie AIGO. Także polecam wam, chłopaków. No dobra, zrobimy pauzę. No i po pauzie nie widać mnie, dlatego że jeszcze nie ma czym, a słychać mnie tak jak słychać, dlatego że nagrywam na słuchawkach HyperClouda gamingowych i dlatego ten głos jest taki, a nie inny. Nie wiem, czy wam się będzie to podobało, czy nie. No, zobaczymy. Byłem na wycieczce. Zrobiłem ponad 26 km. Było super. No i przywiozłem nowy nabytek HyperXa Quadcast S. Super. Bardzo mi się podoba. Jest statyw, tak jak to już powinno być. Zobaczymy tylko, jak będzie z brzmieniem. I podsumowując. Auto niegotowe. Mikrofon przywieziony. Wszystko mnie boli. Po rowerku 26 km. No było super przede wszystkim też z tego powodu, że pojechałem gdzieś w końcu dalej. Gdzieś, gdzie mnie zwyczajnie jeszcze na rowerze nie było. A że pogoda przypisała, była po prostu fantastyczna, no to po prostu zwyczajnie nie chciało mi się wracać i po prostu jakoś te pedały same sobie dymały. Tak bym to zwyczajnie określił. Muszę zrobić jeszcze kable do przetwornicy. Mam 300. Taką pod laptopa. Przydałaby się trochę większa, tak żeby można było zaopatrzyć się do auta w dobry ekspres do kawy. Bardzo lubię espresso, szczególnie włoskie i chciałbym, żeby takie coś mnie codziennie rano budziło. Miłego dnia wam życzę wszystkim. Dziękuję bardzo za słuchanie, za oglądanie. A jak wytrzymaliście ze mną do końca, zostawcie łapkę. Do usłyszenia, cześć.